restauracji, tu gdzie muzyka na żywo. Dzień dobry, witam Was tutaj z nadbrzeża. Już jakieś pół godziny temu wygramoliłem się z hostelu. Ciężko było, bo miałem trudną noc, trochę przesadziłem wczoraj z winem. No niby jedna butelka poszła, ale trochę mi chyba zaszkodziło. No nieistotne. Jestem tutaj na nadbrzeżu, tu w tle widzicie już te kataramany. Zawsze mam problem z wymienieniem tego słowa. Zaparkowane, no jednym z nich dzisiaj będę płynął. Rejs ma trwać 3 godziny. Zainteresowanie jest spore. Tu wzdłuż wybrzeża nie tylko kataramany stoją. Nie no, będę przekręcał to słowo, bo nie wiem o co chodzi. Język polski trudny. Jakoś mi te głoski, spółgłoski tutaj nie pasują. Spora kolejka oczekujących na swoją podróż. Możliwości jest wiele. Ja zdecydowałem się na katamaran. O, teraz ładnie powiedziałem, katamaran. Ale można też popływać taką zwykłą łodzią, motorówką albo coś w rodzaju statku pirackiego, tak jak tutaj jest. Już Wam kiedyś to pokazywałem z innego ujęcia, coś w stylu statku pirackiego. To nie tyle jest statek piracki, co podobno to jest w miarę wierna replika statku Krzysztofa Kolumba. Santa Maria de Colombo, tak to się nazywa. O, akurat tutaj w tej budce można sobie... No ja muszę namierzyć, bo tych budek jest kilka, różne firmy i nie wiem w sumie, do której mam podejść. No nie dziwię się, że trzeba tutaj być pół godziny przed czasem, no bo widzicie, kolejka spora. Podobno na kataramanach nie buja tak mocno, bo tego się najbardziej obawiam, bo no nie lubię tam. Trochę choroba morska, tam tego typu rzeczy nie bardzo. Ale katamaran jest o wiele bardziej stabilny, no bo ma takie jakby dwie osobne płozy, jest dosyć szeroki, także no podobno jakoś tam mocno nie buja. Wszystko też zależy od warunków pogodowych, a jak na razie, jak widzicie, kolejny dzień zapowiada się bardzo fajnie, słonecznie. Także z tego całego mojego pobytu jedynie pierwszy dzień tam w Santa Cruz był taki troszkę słaby, pochmurny, słońca zero. Jak na razie całe szczęście, wszystko dobrze. Żadne niemiłe zdarzenia mnie tutaj nie spotkały. No nie zapraszając, mówię, dzisiaj ostatni mój taki pełen dzień. Dzisiaj już praktycznie w nocy o 4:00, przed 4:00 muszę zwijać się na lotnisko. Prawdopodobnie pojadę Boltem albo Uberem. Sprawdzę w jednej i w drugiej aplikacji po prostu, gdzie ten kurs będzie tańszy. Wszystko co dobre szybko się kończy. Znalazłem właściwy kiosk, namierzyłem, wymieniłem na taką kartę pokładową. No i za chwilę staję w kolejce, stanowisko numer 2. Ustawię się, widzicie, ludzi sporo. No niezłe jaja. Stałem na końcu kolejki, okazało się, że to nie moja kolejka, no bo tu do tego samego wejścia do różnych łodzi ustawiają się kolejki i tu już wszyscy weszli na mój katamaran, a ja jako ostatni. No tak to wygląda. Spróbuję teraz jakieś dobre miejsce tutaj obczaić, chociaż w sumie tu nie wiadomo, gdzie tu siedzieć, które miejsce jest dobre. Chodzimy. Katamaran nabiera mocy, zaraz startuje. Odpalili silniki. Ludzi trochę jest. Tam od przodu jest taka siatka, na której
można się położyć. Tam wejście tylko bez butów, tylko pan, no szkoda, że nie nagrałem tu, pan kapitan instruował co i jak, no to tam może trochę chlapać. O, ja siedzę akurat tutaj, pan otworzył klapę koło kibelkę. No i wystartowaliśmy, płyniemy. Zdjąłem czapkę, bo czasem trochę zawiewa, boję się, że wiatr mi porwie. Nieogolony już wyglądam jak święty Mikołaj. Tak to jest po tygodniu. Uroki podróżowania z bagażem tylko podręcznym. Tam na górze stoi pan, chyba wypatruje dla nas tych delfinów, wieloryb przez lornetę. Jak coś będą pewnie krzyczeć. Pogoda niestety trochę mało słoneczna, dużo chmur. Trochę buja, ale tragedii nie ma. O, tam daleko samolot ląduje, czyli gdzieś tam jest lotnisko. Tam w oddali widać zarysy drugiej wyspy. Chyba tej Porto Santo. Tak jak już chyba mówiłem, na tamtej wyspie też jest jakieś nieduże lotnisko. Ona zalicza się tutaj do tego jakby archipelagu Madery, no ale to jest osobna wyspa. Mam nadzieję, że zachęciłem Was, udało mi się tu pokazać te najważniejsze miejsca, takie najbardziej turystyczne, najciekawsze tutaj na Maderze. Byłem w każdej części tej wyspy i w środkowej, i na zachodzie, na wschodzie. Jestem mega zadowolony. Piękna wyspa. Wow. O, teraz lepsze ujęcie. 3 na raz się wyłoniłem. O, pięknie. O, pięknie. Czasem buja dosyć mocno. Kolejna osoba tam widziałem z woreczkiem. A jak ktoś jest wrażliwy, ma żołądek nieprzyzwyczajony. No ja też nie jestem przyzwyczajony, bo na otwartej wodzie już dawno nie byłem na łódce. Bardzo dawno. A na razie spoko. W takiej sytuacji to chyba dobrze się upić. A tu jest taka możliwość, bo jest też bar, można sobie kupić browarka czy jakiś inny mocniejszy alkohol. Wtedy błędnik trochę się oszuka i jest mniejsza szansa na to, że dopadnie nas choroba morska. Fajnie jest, przyjemny wiaterek, bryza. No ale nie dla każdego. Już coraz więcej widzę osób, które tu niestety nie dają rady, wynikają. Chociaż mówię mocno, nie kołysze, nie buja, no ale każdy ma inną wrażliwość. Parę osób tutaj widzę już mocno się męczy. Tutaj podpływamy teraz w okolice tego klifu Cabo Giro, czy jakoś tak. Co Wam w poprzednim filmie pokazywałem. O ile dobrze widzę, w tamtym miejscu jestem zaraz widokowy.
trochę buja, no. Tutaj u zboczy tego najwyższego slifu zrobimy sobie podobno 20-minutowy pospół. Tam widać ten taras widokowy, na którym pięknie. Takie małe piwko tu na pokładzie Kata Ramano 2,50. Powoli chyba będziemy wracać, została nam godzina. Nasze zdrówko. Katamaran zaliczony. Czy warto? No na pewno wszystko warto, ale w porównaniu do tych innych atrakcji, które miałem w poprzednich dniach, kurczę, za dużo. Helikopter. W porównaniu do tych atrakcji z poprzednich dni, no to tak, no mówię, ja nie jestem jakiś tam mocno zafiksowany na punkcie wody. Cała atrakcja trwała 3 godziny. Koszt przez stronę Get Your Guide 149 zł. Ja tu Wam ciągle mówię o tym Get Your Guide, ale to wcale nie znaczy, że tam zawsze znajdziecie wszystko taniej, bo to może być różnie. To jest wygodne, bo nie musicie stać w kolejkach, możecie ten bilet kupić wcześniej, go tam wygenerować. Czy na tym zyskałem, czy straciłem, do końca nie wiem. No wydaje mi się, że dobrze na tym wyszedłem. Nie miałem też czasu na to, żeby tam dokładnie analizować, sprawdzać, porównywać, bo to, mówię, więcej czasem nerwów człowiek straci niż... A tutaj w jednym miejscu wszystko udało mi się znaleźć, zorganizować. Najważniejsze, bo nawet na to nie liczyłem, że udało mi się zobaczyć parę razy te delfiny. O wielorybach, no to wiadomo, wieloryba nie widzieliśmy, ale delfiny kilkukrotnie udało mi się zobaczyć. Tylko ciężko je na filmie uchwycić, bo one dosłownie na sekundy pojawiają się, tam wypływają. Kawałek płetwy, kawałek grzbietu. O, tam słyszę, ktoś pogrywa na gitarce, to chyba idę w tamtą stronę, bo słyszę muzykę na żywo, to od razu mnie tam ciągnie. Przysiadłem w restauracji, tu gdzie muzyka na żywo i ceny w miarę tu rozsądne, jakąś zupkę sobie furnę i rybę. Za chwilę Wam pokażę. Ale miejscówka dobra, bo przygrywają. Wjechała moja zupka, no wygląda dobrze. To już nie jest taki krem. Zupa coś w rodzaju chyba pomidorówki. Tu jakiś ser, chyba mozzarella, grzanki, cebula. No taka bardziej treściwa zupka. Nie, to jajko. Jajko tutaj. Cena 5 euro. Nie jest źle. Ceny tutaj w miarę przyzwoite. Zobaczymy, jak będzie prezentowało się drugie danie. Ryba za 14 euro. Ale najbardziej podoba mi się lokalizacja, bo tutaj panowie muzyczka na żywo i siedzą przy samym pomniku Popiersił Józefa Piłsudskiego. Możecie tam to zobaczyć.
Z naszą pomidorową to niewiele ma wspólnego, to jest bardziej zupa cebulowa, bardzo dużo cebuli, tylko trochę sosu pomidorowego do tego dodane, jajeczko, grzanki. Nie no, smaczna. Trochę sobie ją tam doprawiłem pieprzem, ale smaczna, polecam. No i jest moja ryba z bananem. No fajnie to wygląda, kolorowo. 2 widzę, albo nawet 3. Nie takie małe kawałki ryby. Nie wiem jaka ryba, ale zabrał mi już menu. Nie doczytałem, nie przetłumaczyłem. Kawałki marchewki, jakieś fasoli, ziemniaczek. No tu taka mini sałatka z cytrynką. Cena 14 euro. No naprawdę uważam, że przyzwoicie. Nie wiem czy nad polskim morzem za tyle zjecie. No ogólnie tak to z tych moich obserwacji mogę stwierdzić, że no jeśli chcecie zjeść drugie danie, zupę, do tego piwko, no to trzeba się liczyć mniej więcej minimum kosztem 20, między 20 a 25 euro. Nie mówię o żadnych deserach, bo to już dodatkowo. No tak to tutaj wygląda, ale i tak jestem zadowolony, bo w porównaniu do tego, co ostatnio tam jadłem w tej restauracji, co niby mam ten rabat, to tutaj porcja większa, zupa też była lepsza, bardziej taka treściwa. Drugie danie też wygląda fajnie i myślę, będzie smakowało dobrze. Opcji ryby było wiele, ale mi zależało tutaj na wersji z bananem. Tutaj banan. Z całego serca mogę Wam tutaj tą knajpkę polecić. Nazywa się Ben Vido i mieści się w charakterystycznym miejscu, bo tu naprzeciwko popiersia pomnika Józefa Piłsudskiego. Naprawdę jestem mega zadowolony, dużo bardziej niż poprzednio. W końcu czuję się najedzony, a nie, że człowiek czasem wyda kupę kasy i wychodzi z restauracji głodny. No i tak oto, szwendając się tutaj po mieście, dotarłem do miejsca, w którym jeszcze nie byłem, a wydaje się dosyć fajne, no i istotne. Jestem na placu ratuszowym. Tam macie ratusz. Po środku tego placu jakaś taka fontanna z kolumną. Tutaj kolejny kościół katolicki. Powoli idę w kierunku tej galerii, do której chodzę codziennie na zakupy, bo wydaje mi się, że nawet dzisiaj przy niedzieli ona powinna być czynna. Tutaj za mną w tle budynek Sądu Miejskiego. No też taki dosyć okazały, ciekawy. Idąc już trochę obrzeżami miasta, natrafiłem na taką ciekawostkę, taki punkt 24-godzinny. No i tu przeczytałem na górze, że jedzenie i napoje. No i pokażę Wam. Ciekawostka, no bo to, że napoje, kawy, no to normalka. Kawa, nie? Tu takie automaty znane z Polski, batoniki, napoje. Ale tutaj zobaczcie, co macie za automacie. Burgery. Tu takie mini pizze. Tu ala coś zapiekanka. 3,30. O, to nieźle, ale pewnie malutkie takie. A burger przykładowy double cheeseburger, big burger, chicken burger. Zobaczymy ten podwójnego cheeseburgera, ile kosztuje. 49. 3,60. Bierzemy czekoladę z mlekiem. 70 eurocentów. Rzucamy. No taki mały kubeczek, ale miałem ochotę na coś słodkiego. Gofra nawet, o, czekoladowego możecie sobie kupić. 43. 2 euro. To taki malutki pewnie. Czekolada z automatu wychodzi od razu z patyczkiem. Możecie sobie zamieszać, bo ja wziąłem czekoladę z mlekiem. Od razu z patyczkiem. Takie cuda. Teraz jestem tutaj pod gmachem, olbrzymim gmachem
szkoły średniej tutaj na Maderze. No budynek olbrzymi, no ale najfajniejsza jest lokalizacja, bo otoczony takim ogrodem. Obok tej szkoły, tego liceum imienia Francisco Franco jest też muzeum Henrique i Francesco Franco. Doczytałem, że byli to bracia urodzeni tutaj właśnie na Maderze. No i oni rozpoczęli taki modernistyczny jakby kierunek w sztuce. Tutaj jest muzeum oczywiście dzisiaj nieczynne, niedostępne. No ale to tak mówię, tylko informacyjnie. Tu w markecie taka wyciskarka stoi. Możecie sobie świeży sok pomarańczowy wycisnąć. Macie tutaj buteleczki mniejsze, tu litrowe, tu nie wiem ile to jest, 330 ml. I jaki to cennik? O, mała buteleczka euro 47, duża 4 euro. Świeżutki soczek sami wyciskacie w markecie. Żegnam się powoli z Maderą, z Funchal. Wyszedłem jeszcze tutaj z hostelu na krótki spacerek. Tutaj nad ocean, godzina 20. Muszę wstać chwilę po 3. Zamówiłem taksówkę, no nie tyle taksówkę co Ubera. Uber okazał się akurat na tą godzinę 3:45, czyli nocna pora jazdy. Uber okazał się tańszy. Zapłaciłem niecałe 20 euro. Bolt chciał 25 euro. Przejazd zajmie około 16 minut tutaj spod mojego hostelu na lotnisko, także chwilę po 4 powinienem być na lotnisku, a o 6 mam wylot. Kierunek Paryż. Taka wisienka jeszcze tu będzie na torcie tej mojej ponadtygodniowej wycieczki, wyprawy, no, której głównym celem była Madera. Piękna, jeszcze raz podkreślam, przepiękna naprawdę wyspa Madera. Powiem Wam, że nie wiem, chyba się starzeję, bo już takie tempo, chociaż wcale takiego dużego tempa nie było i aż tak dużo nie chodziłem, bo jednak codziennie miałem te takie wyjazdy autobusowe tymi busami, gdzieś jeździliśmy. No wczoraj najwięcej się schodziłem, bo byłem na tym trekkingu, ale no po całym takim tygodniowym pobycie tutaj, tym bardziej, że te warunki mieszkaniowe, te hostelowe, no nie są jakieś tam wiadomo idealne i każdą noc tam praktycznie zarywam. A dzisiaj znowu, jak uda mi się przespać 4 godziny góra, to będzie sukces. No i czuję się już trochę wypompowany, zmęczony, a do Polski jeszcze daleko. Ludzie siedzą przy stolikach, w restauracjach, muzyczka na żywo gra, tam pan na gitarce przygrywa. No pięknie, aż żal stąd wyjeżdżać. Z chęcią bym, jeśli mógł, został jeszcze tutaj nieco dłużej, no ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Jeden gitarzysta od drugiego dosłownie o 100 metrów oddalony przygrywa tam. Tak tu się żyje na luzie. Przynajmniej turyści, którzy tu przyjeżdżają, bo mieszkańcom, z tego co wiem, wcale tutaj za lekko nie jest. Średnia zarobków podobno tutaj to jest 900 euro. No a ceny mniej więcej znacie. No za 900 euro tutaj nie poszalejemy. O, tu przeszedłem parę metrów i tam już
Kolejny gitarzysta. Dosłownie na odcinku tutaj 250 metrów 3 grajków. Ostatnie ujęcie na ulicę, przy której znajduje się mój hostel, ulica Santa Maria. Hostel o tej samej nazwie. Uliczka o tej porze zastawiona stolikami, ludzi pełno. Ostatnie ujęcia i spadam już do hostelu, pakuję się, mówię wam dobranoc. Ci panowie, co poprzednio przygrywali w tej restauracji, w której jadłem swój dobry obiad, później się z niej wynieśli, bo po prostu zmienili lokal, teraz są pod inną restauracją i tutaj przygrywają turystom do kolacji już o tej porze. Quilômetro. Vira à esquerda para a Rua de Santa Isabel. No, wszystko zgodnie z planem, nawet trochę wcześniej, może za wcześnie dojechałem na lotnisko. No trochę kijowo, bo taksówkarz mi się trafił, tam w ogóle żadnych języków nie znał, także sobie po drodze z nim za wiele nie pogadałem. Tam przez translator tylko włączył telefon, wytłumaczyłem, że no, kiedyś też na taksówce w Polsce jeździłem. Żegnam się tutaj z Maderą. Było pięknie, wspaniale, super wyspa. Mam nadzieję, że moje vlogi zachęciły Was tutaj do tego, żeby przyjechać. Chociaż mówię, żaden film, żadne zdjęcia, żadne moje tam głupie gadanie no nie jest w stanie tego przekazać, odzwierciedlić, jak tutaj naprawdę na tej wyspie jest pięknie, fajnie, urokliwie. No warto tutaj, zdecydowanie warto tu przyjechać. Jestem mega, naprawdę mega zadowolony. To miejmy nadzieję, że odleci o czasie. Później Wam opowiem trochę ciekawostek, bo poznałem bardzo fajną dziewczynę, Polkę, tu z przypadku na lotnisku w Maderze. Razem lecimy tym samym samolotem do Paryża. Także nie wiem, jaka będzie relacja z tego Paryża, ile mi się tam uda nagrać. Flaga Polski przed nagrobkiem, ale tutaj po drodze jeszcze te inne. Popatrzcie, jak to wygląda.